W Berlinie przywitał nas strający bezdomny na trawniku. Zero. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Afryka nas troszkę pozamiatała. Marzenka, spokojnie, jedziemy na dół, lecimy. Afryka nas troszkę pozamiatała, niemniej jednak po króciutkiej przerwie jedziemy dalej. Jedziemy odwiedzić kraj w Europie, ale o tym zaraz jeszcze powiem. Trzeba też powiedzieć, że nie jadę sam, tylko tak przyziemne rzeczy załatwię. Śmieci zaniosę. Jesteśmy w Kołobrzegu, jest godzina 3:35, ale jak ładnie pachnie. Jak wszyscy śpią, jeszcze 3:35, a kierownik już na włościach. A ja ostatnio szukałem chciałem powiedzieć śmieci. Wiecie, że czasami fryganie się uprawia. Szukałem, proszę ja was, kartonów, a tu karton na kartonie w koszu. Kurczę, jeżeli... O Jezu, szukałem wypełnienia. Patrzcie, ile wypełnień. Ja cię... Posłuchajcie, jak ptaszki wstały. Idzie nasz kolejny pasażer, Nostradamusa. Jest to pani Hania. Mogę. Kanapki pani Hania nam zrobiła. Więc z panią Hanią ruszamy odkrywać nowy kraj. Ale o tym jeszcze dokładnie za chwilkę. Moi drodzy, tutaj jest cała szefowa. Czekaj, a to gdzie mam włożyć? No widzicie, jak ja jadę z szefową, to się tutaj denerwuję i się mieszam. Pierwszy cel, Niemcy. 3 godziny 20 minut do celu na lotnisko, ponieważ było taniej. Wiecie jak jest. Haneczko, Hanulko. Jedziemy na wycieczkę. Na wycieczka. Przepraszam, ale nie pokazałem Księżnej. Włączam światło. O kurczę, drzwi prawie wysadziło samochód. Tak, to jest Księżna, nasza kierowniczka całego wyjazdu. Ja tylko jak pionek idę za nią. No jak mój... się zawołałem też. Chciałem powiedzieć, że podróż po Afryce co prawda niedawno się skończyła, ale udało się znaleźć nowe siły na to, żeby ruszyć dalej i dalej odkrywać. Najpierw, tak jak wspomniałem, jedziemy do Niemiec, a z Niemiec, Haneczka? Do Jessiki. Do Jessiki jedziemy, do Rumunii. Jessica, czyli Jasa albo Jesa, jest w północno-wschodniej części Rumunii. No i głównym celem tej podróży są góry, góreczki, górki. I polskie wioski. I oczywiście polskie wioski, będziemy szukać polskości. W każdym razie będziemy dużo rzeczy szukać, o czym przekonacie się oglądając odcinki. Ania zrobiła świetne kanapki, tak zwane długodystansowe kanapki, dodające dużo bardzo energii, żeby chodzić po rumuńskich górach, po Karpatach. Dokładnie. Co jest w kanapce? Serek. Serek i ogórek. Serek i ogórek. Przyprawy. Przyprawy? Mhm. Tak sobie teraz jadę i myślę, że jazda autostopem w Polsce to jest pewnego rodzaju walka i bycie w takiej klatce, bo zobaczcie, tutaj jest droga, akurat to jest droga szybkiego ruchu, no i tutaj mamy ogrodzenia po tej stronie i żeby wejść na tą drogę, no to trzeba by było sforsować ogrodzenia, czyli złamać prawo, czego my oczywiście nie polecamy na kanale, ale w życiu różnie bywa i walka z tego typu utrudnieniami na pewno uprzykrza podróż. Ania, czy kiedykolwiek łamałem prawo w podróży? To w ogóle nigdy nie łamie prawa. No, nigdy nie łamie prawa. Prawilnie. Widzicie? Hania potwierdziła. Wjechaliśmy już do Niemiec. Sygnalizują o tym płyty, po których słabo się jedzie. Słyszycie? Tak czasami tak skoczy. O, właśnie. To zawsze była taka słaba droga i jak byłam dzieckiem, to zawsze wiedziałam, że wjeżdżaliśmy do Niemiec. Ale normalnie przeskakujesz granicę, w ogóle nikt cię nie zatrzymuje. Życie jak w Madrycie. Ale ponoć mają otworzyć, tak? A jakieś takie były pogłoski.
pogłoski, żeby tam ogólnie bardziej kontrolować to, co się dzieje na wschodzie i to, co się ma dziać na zachodzie. When I met you, when we started off, it sure was a different kind of love. Should I get up? Wjechali do Niemca, a u Niemca wszystko lepsze. Proszek lepszy, meble lepsze, słodycze lepsze, wszystko lepsze, drogi lepsze, samochody lepsze. No tak zakodowane w przeciętnej polskiej głowie, że niemieckie lepsze. O, lisek. Uwaga lisek, uwaga lisek. O, lisek jakąś padlinkę wypatrzył. Dobre oko. Mamy bardzo dobry czas. Też musicie wiedzieć, że w roku jest taki czas, kiedy pyli sosna pospolita i ten pyłek jest bardzo, powiedziałbym, jak lekarstwo, zwłaszcza dla mężczyzn, ale też reguluje hormony u kobiet. No ale poczytajcie, co robi dla mężczyzn, to od razu swoim chłopom postaracie się, żeby zbierać ten pyłek, a łatwy sposób, podchodzisz do sosny i tak strzepujesz z tych prącików, więc nie ma najmniejszego problemu. Tutaj się zatrzymaliśmy, moi drodzy, na parkingu przydrożnym i powiem wam szczerze, zobaczcie, jak to jest świetnie rozwiązane. Ja pamiętam, że jak jeździłem po Europie Zachodniej autostopem, no to przeważnie w takich miejscach gdzieś tam, jak jest punkt zieleni, stał mój namiot, czy gdzieś tutaj wstawałem z rana i oczywiście dzida dalej. Bardzo często zdarzało się tak, że kierowca, który stoi tutaj, kręci tak zwaną pauzę, ewentualnie spał. Teraz zazwyczaj prowadzisz ty. Takie to życie. I kończąc, jak on już kończył pauzę, no to można było z nim pojechać. Zmieniamy się, bo Hania lepiej prowadzi w mieście. Ciekaw jestem, ilu tutaj Polaków mieszka w tych domkach. Hania gotowa. Gotowa. Gotowa, jedziemy. Hania jest rajdowcem. Teraz jedziemy sobie tutaj już na obrzeżach Berlina i można zauważyć, że paliwo kosztuje złoty 50 eurosa. Złoty 50, no 1,5 euro. A jak szybko można policzyć, a wiecie, że kierownik szybko liczy, to jest z 8 zł, czyli niewiele więcej niż u nas w Polsce. A co za tym idzie, czuję niesprawiedliwość, bo zarobek w Polsce, a zarobek tutaj znacząco duża różnica. Tak samo jak na przykład bilety na komunikację miejską. Żeby przejechać 4 przystanki metrem, będziemy musieli zapłacić 4 euro. 4 euro to jest około 20 zł, a żeby przejechać 15 albo też 4 przystanki w Warszawie, płacisz 4 zł. 4 zł. Więc 4 razy więcej. Tak plus minus. Dojechaliśmy do Berlina i się okazuje, że 20 km będziemy jechać 30 minut. Ale tak to jest. W Berlinie przywitał nas strający bezdomny na trawniku. Ach, podróże po Europie. Na pograniczu komedii, a zarazem groteski. Ten koleżka bezdomny się zachował. To jest wschodnia część Berlina, ale tak rozmawiamy z Hanią. No i w kraju, który jest bardziej rozwinięty, miasta, które są duże, no to trzeba zaznaczyć, że w takich dużych miastach, jak na przykład Berlin, łatwiej jest przetrwać będąc bezdomnym. A biorąc pod uwagę, że zarabia się tutaj znacząco więcej niżeli w mniejszych miastach, mówię tak uśredniając, to na dobrą sprawę, jeżeli komuś się podbija noga tutaj, no to też spada bardzo nisko. I no tutaj, żeby przeżyć w Berlinie, no to trzeba pracować. Zresztą jak wszędzie. I taka, moi drodzy, jest proza życia.
dojechali... Co jest? Dojechaliśmy, co się stało? Nie otwiera się? O matko. A to tak... Bo się... Czemu tak? Otwórz tym kluczykiem. Dojechaliśmy do parkingu, a jaki myk. Nie wjeżdżamy do Berlina. O, się otworzyło. Do Berlina, tylko zostawiamy samochód na darmowym parkingu Park and Ride, czyli parkujesz i jedziesz dalej, a później wskakujemy sobie do metra i tym banem lecimy na lotnisko. Szefowo, co ty mnie tutaj stresujesz? Pierwszy raz tak było. Chcesz, żebym ja wyłysiał? No, plecaczki. Kto ma większy plecak? To jest kierowniczy plecak. To jest szefowej plecak. No widać, że bez dwóch zdań. Który plecak jest większy? Oczywiście, że kierownika, no. On mi cały namiot tam wciska. No gdzieś namiot, przecież ja mam większą część namiotu, ty. Nie słuchajcie. Świadoma praw i obowiązków? Jadę na wakajki. Jadę z Tomulą na wakajki. Na wakajki. Szalona. Ale patrz, chodnik. No ja w życiu ile żyję, to w Polsce takiego szerokiego chodnika nie widziałem. Jeżeli ktoś ma w mieście taki chodnik albo na wsi taki szeroki, o to proszę mi tutaj dać znać. Proszę bardzo, Hania wygląda jak kropla. Wakajki. Spokój, już spokój. Pociąg jedzie, już jest po prawej stronie, na horyzoncie. Dobra. Tylko jak kupić bilet? Tam bilet są, automaty są, Hania. Ja też jestem. Hania, zmień swój Wakajki. percepcję. Ja bym na twoim miejscu plecak pilnował, bo masz jeden. Dobra. Zobaczcie akcję. Kilka języków, w tym oczywiście polski. W automacie z biletami. Dobrze, moi drodzy. 2 druczki, przejechanie 4 stacji, strefa druga BC, 3,80 za 1. Na wakajkach czas się nie liczy. Nie wiem, czy wytrzymam. Sprzedam jakiemuś Rumunowi za puszkę orzeszków. Nie no, drogo. Ciekawostka. Co się stało z biletami? Trzeba było skasować jeszcze na przystanku, co nie jest u nas normalne, nie? I właśnie sobie przypomniałam, że parę lat temu miałam za to dostać mandat, ale mnie panowie albo panie puścili. A to nie jest takie logiczne, bo tam nie jest nic napisane, prawda? No tu jest napisane please validate before use. Ale A kto to czyta? Szefowo. prawda. Moi drodzy, Hania tutaj daje takie zadanie. Przeczytajcie tą nazwę. No to masz, dawaj. Dobra, ja próbuję. Jak? Wabmansdorf. Czyli to duże B? Czytałbyś jako B. A Wabmansdorf. wy? Na schody? Dawaj na schody. A co, ja mam takie nogi młode? Ania, ja nogi Nie młode mam? zauważyłeś. Jesteśmy już na lotnisku, teraz tylko do ochrony zbadać bagaże, czy nie ma jakichś tutaj tasaków. No i ogólnie można iść dalej. 9:10, Jasi, nasz kierunek. Wiecie, że jak nie podróżuję sam, to tracę taką kontrolę, taką uwagę ze względu na to, że ktoś to ogarnie. I na przykład teraz idziemy do jakiegoś gate'u, no ja nie wiem, czy idziemy do 1:25, czy może 36:45. Ani ja nie wiem, ani Hania nie wie. Znaczy Hania może wie. W każdym razie traci się uważność. Tak sobie myślę, że w dzisiejszym świecie latanie samolotem można porównać do jeżdżenia autobusem. Ceny, moi drodzy, konkurencyjne bez dwóch zdań. Nowiutki paszport, moi drodzy, nowiutki. Jeszcze nie ma żadnej piecząteczki. Aha, w tą stronę musimy iść. Dobrze, że jest Hania. Ja nie wiem, jak ja ogólnie podróżuję sam po tym świecie. Bez Hani to normalnie jak bez ręki. Słuchajcie, tyle razy, co ja się w życiu zgubiłem, albo my się zgubiliśmy, no to nie zliczysz. Patrzcie, co mamy. Pietruszka, marchewka. Zdrowie samo. Bo ja zawsze podróżuję z pudełkiem. Żeby jedzonka nie marnować. Bo Hania lubi się ogólnie interesować innych sprawami. I sobie patrzy, że kogoś tam nie wpuścili za bagaż. A nas wpuścili. I to się liczy. Jak zawsze. 5. Dawno nie leciała i nie pamięta. Nie pamiętam, myślałam, że to, że mam z przodu bilet. O nic! Moi drodzy,
drodzy, myślę, że jeszcze kilka sekund tutaj z Berlina, a później słyszymy się prościutko z Rumunii. Już zapakowani. Ania siedzi w innym miejscu, bo oczywiście oszczędności i nie wybieramy miejsca wyznaczonego, tylko po prostu bierzemy losowe w ramach oszczędności. No i to mi się podoba, moi drodzy. 25 stopni. Witam w Rumunii. Nowa seria przed nami. Będzie kilka dobrych odcinków. Teraz musimy znaleźć całą szefową wyprawy, partnerkę podróży, partnerkę życia. Gdzie ona jest? Ona może prowadziła samolot. Załatwiłam dla ciebie. Załatwiłaś mi słońce? No. No dawaj, dawaj. Pan spojrzał na paszport polski, przepuścił momentalnie, bez żadnych pytań. Cała odprawa trwała 8 sekund. Przyznam szczerze, że nigdy nie zadziwi mnie zawód taksówkarza. Cały dzień stoisz, czekasz, znaczy no nie cały dzień. Stoisz, czekasz, aż się ktoś trafi, jedziesz, wracasz, jedziesz, wracasz. To zjedz jeszcze, zjedz. No już, spokojnie. Gdzie jedziemy? 15 minut do centrum. Pan migowemu pokazał. Tak. Słuchajcie, wskoczyliśmy do autobusu pierwszego lepszego, który stał, bo wszyscy wskakiwali. Posmarowaliśmy panu 1,5 euro, bo nie mamy tych lejsonów, Ale lejsów, czyli leja, ichniejszej waluty. tak. Muszę o nią dbać, bo to widzicie, z dzieciakami tak jest. Było takie dziecko w samolocie, które ryczało całą drogę. Znają, widzieli, słyszeli. Proszę nie zwracać na nie uwagi, zakładam kapelusz Magellana. Kapelusz Magellana jest już założony, można jechać. Tam pan zakładał naszyjnik ze złota, a ja mam wrażenie, że Rumunia, to miasto Jasd, to jest taka Polska lata 90., 2000 rok, tak mógłbym to mniej więcej określić. Ja dodaję, że na Podlasiu. Moi drodzy widzowie z Podlasia, wiemy co robić. Zachodniopomorskie było troszkę bardziej rozwinięte niż... Ja nie mówię jak Podlasie, tylko jak to miasto aktualnie. Widzę, że nie ma czym rozmawiać, bo tutaj widzę jakieś konotacje patriotyczne. No zresztą u mnie tak samo, no nic. Pewnie Hania ma rację. Musi mieć rację, ponieważ bliskość Niemiec robi swoje. To co, po niemiecku mówi? Mówi? Ich heiße Thomas. Niż Wyrsztajen. Dobre jest. Nie chcę nic mówić, ale moi drodzy, jesteśmy w ścisłym centrum. Tutaj jak się odwrócę Las Vegas i banki, czyli dzielnica finansowa. Proszę, mamy też... Jak się mówi na tramwaj, który jest zasilany energią elektryczną? Hania mi nie wierzyła, że tutaj znajduje się McDonald's, no i wygrałem w zakładzie co? Loda. Architektura postkomunistyczna. Cieszy oko, psuje oko. Tomasz, jedziemy czy wysiadamy? Zobaczcie na to. Tinder Party. Jak coś to wbijajcie. Ale Kachmen, towar wyciąga. Zobaczmy jak leje wyglądają. Ale duże, nie? Ogromne. Ogromne. Szerokie. I szerokie i takie, że można na nie... Plastikowe. Plastikowe, chciałem powiedzieć nasigać, ale no nie można tak mówić. Można na nie wodę lać. O, maki. Jakiś koleżka. Pióro. No i tutaj motywy ludowe, które są charakterystyczne dla Rumunii. Koleżkę spotkaliśmy. Hania, idziesz? Mówię do idziesz? No idziemy, no. Koszulę muszę robić, bo jest tak gorąco w Rumunii, że hej.
Jest po prostu tak gorąco, mówię wam. A tu jest jeden, tam jest drugi. Chodzimy. Zobaczcie, tutaj szefowa ma różne... O, to może zieloną taką bym odwalił, co? Jak żarówa. Za 10 lari, no to tam z 10 zł, coś takiego. O, taka. Proszę bardzo. Może taka. Trzeba coś zobaczyć, zaraz coś wybierzemy. Zaraz Hania coś sobie wybierze. Tutaj niestety nic się nie udało znaleźć, żadnej koszuli. Tutaj polskie produkty. Ziaja. To nie było ustawione. A tutaj pani przyszła i nam dała coś dała w słoiku. Tam Hania szmugluje. Pani zakąskę dała. To jest jakby tradycyjne jedzenie rumańskie. Romańskie, taka sałatka bym powiedział chyba. Sos pomidorowy z czymś. Dokładnie i najgorsze wiecie co w tym wszystkim jest, że ja nie wziąłem czego? Widelca ani łyżki. Ja też nie. No właśnie, lipa, nie? No lipa, ale mam pudełko. No nic. Pani nas zaskoczyła, nie? Tak, bardzo. To w miastach się nie zdarza często, trzeba zaznaczyć. Ciekaw jestem, jak będzie właśnie z otwartością i gościnnością tutaj w Rumunii. A w Rumunii już miałem okazję być. Jak jechałem, pamiętam, w 2017 roku z Polski do Pakistanu na hulajnodze i autostopem, to tam serię możecie sobie wcześniejszą zobaczyć w playlistach. No i przyznam szczerze, że policja mnie wtedy, tam jest taki odcinek z policją, trochę mnie naganiała. Teraz do sklepu kupić jakiś napitek i zobaczcie, tasy, wszystko. Zobaczcie, moi drodzy, jaka świetna aplikacja do tego, kiedy podróżujesz we dwójkę. Spokojnie możesz sobie stworzyć konkretną podróż, podłączasz osoby przez maila, która się zarejestrowała w tej aplikacji wcześniej, no i wrzucasz każdy koszt. I na koniec podróży możesz tu wrzucać przeróżne w ogóle waluty. Hania ode mnie pożyczyła 4,50 euro, no i 182 zł. Siku zrobione? Super. Widzowie też się pytali. Cenowo puszeczka takiej coli 3,58, czyli na nasze to będzie 3 zł. To chyba podobnie, nie? O, tutaj z kofeiną. Tego nie widziałem u nas w Polsce. Kola z kofeiną. Ciekawe zestawienie. Ceny powiedziałbym podobne jak w Polsce, czasami troszkę wyższe. Zobaczmy jak na Bujitsu. Bujitsu, moi drodzy, Bujitsu pół litra, jakaś takie pierwszej lepszej stalinowska 30, no to będzie z 29 zł. Nie, co ja mówię, ponad 30 zł będzie, 32 zł taka. No więc co tutaj z takich, o, polska woda 27,07, to będzie z 30 zł za 0,7 wyborowej. Śliwka taka 9 zł. Co tu jeszcze mamy? A, zobacz, pomarańcz 4 zł. Bierzemy? 4 z kawałeczkiem. Arbuza, weźmiemy sobie arbuza i go tak tego zwyjemy. dużego. Mamy małą łyżeczkę chyba. Nie. Proszę zobaczyć, pasta Elmex 24 leje, 23 leje, to jest 25 zł. Ogromna różnica względem tego, co mamy w Polsce. Ogromna. To paski też są, kurde, drogie. Nie polecam tu przyjeżdżać, drogie panie. Co ja mogę powiedzieć? Jedne są drogie rzeczy, a drugie... Nie no, farba ponad 30 zł. Nie wiem, czy ktoś maluje. Jak ktoś z pań, któreś z pani wie, ile kosztuje, ponad 30 zł, 31 zł. L'Oreal, farba. No ja się niestety nie pomaluję w takim wypadku. I u nas w Polsce tak rzadko można znaleźć takie serki śmietankowe. Jakieś takie właśnie wyroby. Biały ser. Zobaczcie, tutaj wydaje mi się, że też kozi ser. Tam taki w środku. 50 zł za kilogram, 30-40, no takie przyzwoite powiedziałbym ceny za tego typu produkty. Łyżeczki jednorazowe, arbuzik rumuński i szefowa szczęśliwa. Ale dobry. Ale dobry, taki czerwoniutki. Soczysty. Początek Rumunii z arbuzem. Pierwszy w ogóle w sezonie. Mój. Ale te darmowe łyżki są super. A jakie Spoko, są ale nie musisz- najlepsze łyżki? Pryskasz na mnie. A jakie są najlepsze łyżki? Darmowe. Proszę. Zobaczcie, proszę, ja was. Tak został opędzlowany oficjalnie arbuz. Łyżka się nawet poddała temu wszystkiemu. A z tak cudownym widokiem na rumuńskie
życie. Rumunia, Rumunii. Jakoś tak się źle kojarzy. Z taką biedą, żebractwem. Takie mam niestety w swojej głowie skojarzenia. Ale będziemy to próbować zniwelować z szefową. Ach, kurde, towar! No taka zasmażana cebulka z ryżem, kapustką i papryką. Bardzo mocno tutaj właśnie dominuje papryka. Ale mocno dominuje papryka, moi kochani. Widać też olej. Daj pomachać. Często właśnie oleiste. Tutaj widzę, kamerzysta trochę chyba lekcji nie brał. No więc będzie szamane. Zobaczcie, jaki ten jest demofon. Ale najciekawsze, o co chodzi tutaj, to chyba do karty takiej magnetycznej. Same nawet drzwi wejściowe do tych pięknych bloków z płyty robią wrażenie. Hania mówi, to łapiemy stopa. Ale weź łap stopa, jak tutaj po prostu jest pusto, jak nie wiadomo co. Nawet taksówkarze śpią. No próbujemy swoich sił. Jak w Nowym Jorku taki widok. Ktoś by zapytał, kierowniku, ilu jest ludzi w Rumunii? Moi drodzy, 2 razy mniej niż w Polsce. W Rumunii jest 18 milionów ludzi. Nasi koledzy. 18 milionów ludzi. Ktoś by zapytał, a jaka jest minimalna płaca? Źródła podają, że około 1800 zł. Mówię tutaj na złotówki, żebyście nie musieli już się głowić. A uśredniona, średnia płaca to jest 3800. Wydaje mi się troszkę zawyżona, ale patrząc na ceny, które widzieliśmy w sklepie, no to te ceny nie zachwycają. Szanowni, na dzisiaj będziemy kończyć, ponieważ jesteśmy już w trasie, no kawał czasu. Wstaliśmy o 3:00 i jedziemy przed siebie z Haneczką. Ten odcinek będziemy kończyć. Pozdrawiam serdecznie. Proszę zostawić ślad węglowy na kanale. Dobre słowo Haneczce, oczywiście kierownikowi również, spostrzeżenia. Co wiecie na temat Rumunii? Może miejsca do zwiedzenia w Rumunii, bo może byliście więcej razy niż kierownik był. Może znacie jakieś miejscówki mało popularne. Będziemy wdzięczni za podanie w komentarzach. A tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się i oglądajcie pozostałe serie z Afryki, z Gambii, z Senegalu, z Sierra Leone, z Liberii, z Gwinei Konakry, z Pakistanu, z Iraku. Oglądajcie, wychodźcie na playlistę i załączajcie. Hanna, żyjesz? Ale wiesz, że my nie mamy noclegu nagranego. Musimy znaleźć miejsce na namiot. Jedziemy nad jezioro. Nad ozioro. No będzie. Łapiemy. Trzymajcie kciuki i wszystkiego dobrego. Czołem proszę pozdrowić i pogłaskać czarki i pulpety. Na razie.